ładna pogoda, dobry czas na spacer, ale to nie tylko. Oczywiście to też jest dobry czas, żeby zrobić recenzję. Dzisiaj sprawdzimy między innymi, czy nasza komórka niezniszczalna od Kata nadaje się do żonglowania. Zapraszam do recenzji. Jak widzieliście, nasz Kat jak najbardziej nadaje się do żongletki. Oczywiście to był żart, ale możecie zobaczyć, do czego można wykorzystać taki niezniszczalny telefon. Przejdźmy jednak do naszej recenzji na poważnie. Zacznijmy od wyglądu naszej komórki i tutaj jak zwykle zaczniemy od pudełka. Jak widzicie, jest dość nietypowe, ponieważ jest w kolorze żółtym z logiem Kata na czarno, no i z takim rysunkiem technicznym naszej komórki. Jest to spowodowane tym, że ten producent zajmuje się tworzeniem koparek i różnego typu sprzętu budowlanego. Dlatego też między innymi ta komórka jest stworzona dla budowlańców, żeby po prostu im się gdzieś tam przypadkowo na budowie nie rozwaliła. Czy rzeczywiście tak jest? No to oczywiście przejdźmy do samego wyglądu naszej komórki. Właśnie odebrałem Kata i Ariel, na Twoją prośbę będę jak najbardziej ostrożny i mam nadzieję, że po prostu przetrwa moje testy. Powiem wam szczerze, że kiedy pierwszy raz złapałem do ręki tą komórkę, to myślałem, że to jest po prostu badziew. Lekkie, taka praktycznie faktura zabawki, więc myślałem, że po pierwszym użyciu, po pierwszym teście takim fizycznym po prostu się rozwali. Tutaj nic bardziej mylnego, ponieważ jak zobaczycie później, ta komórka potrafi naprawdę wiele wytrzymać. Nie wszystko, ponieważ tutaj zrobiła się mała rysa, no ale właśnie przejdźmy do wyglądu. Jak widzicie, komórka jest cała czarna, ma tutaj taką fakturę chropowatą, no i oczywiście nasze logo naszego producenta. Jest zrobiona w starym stylu z przyciskami i z taką, chyba to jest plexi, jeśli chodzi o samo szkło. No i oczywiście całkiem niezła latarka. Jeśli chodzi o wygląd, to nie ma tutaj naprawdę nic nadzwyczajnego, oprócz tego, że po bokach jest pełno śrubek, które trzymają całą obudowę. A jak działa taka komórka? No to powiem szczerze, że tutaj młodsi widzowie muszą się zapytać, jak to kiedyś było, kiedy komórki miały fizyczne przyciski. Bo jeśli o to chodzi, no to właśnie też zastanawiałem się, dla kogo będzie taka komórka. Chyba dla tych budowlańców, którzy naprawdę nie chcą wydać dużo na taki sprzęt, na przykład powyżej 1000, bo takie komórki niezniszczalne również są, jeśli chodzi o smartfony. Ta komórka kosztuje około 350 zł, więc jak widzicie, praktycznie niedużo. Odpalamy ją za pomocą czerwonego przycisku i kiedy się włączy, mamy taki fajny motyw, ponieważ jest dźwięk koparki, jest logo Kata, więc naprawdę fajne nawiązanie. Troszkę gorzej jest, kiedy już odpalimy naszą komórkę, bo tutaj jest
nie działa źle, aczkolwiek z lekkim opóźnieniem, co niektórym może przeszkadzać. Kat zrobił własne oprogramowanie do tej komórki, więc trzeba mu to wybaczyć, że działa z lekkim opóźnieniem. Nie przeszkadza to, aczkolwiek no mogłoby być tutaj lepiej. Jeśli chodzi o aplikacje, to mamy tutaj takie podstawowe typu właśnie fajna latarka, która jest wbudowana tutaj u góry naszej komórki. Radio, które działa bez słuchawek. Kto wie, to wie, jak to kiedyś było. Gry dla młodszych tutaj fajna ciekawostka, bo te gry bo są tutaj w starym stylu zrobione. No i takie podstawowe funkcje typu wysyłanie SMS-ów, dzwonienie, dyktafon. Nie ma naprawdę co tutaj opisywać, więc może przejdźmy do najciekawszej rzeczy, czyli do samych testów. A na końcu oczywiście powiem wam, czy osobiście bym kupił tą wersję. Przejdźmy teraz do najważniejszej części recenzji naszego kata, czyli do wytrzymałości. Jak widzicie na załączonym obrazku, próbowałem tutaj naprawdę go zniszczyć. No, niestety albo istety mi się to nie udało. Także pod tym względem nasz kat naprawdę wygrywa. Spróbujcie zrobić to z innymi telefonami. Jestem przekonany, że przy pierwszej próbie, jaką wykonałem tutaj na załączonym obrazku, wasz telefon po prostu się rozwali. Czy opłaca się kupić tą komórkę? Powiem wam szczerze, że mam tutaj problem, bo nie wiem dla kogo to jest. Wydaje mi się, że budowlańcy raczej sobie kupią już smartfona niż taki przestarzały model. Natomiast może, kto wie, ja uważam, że osobiście bym chciał dopłacić te parę stów do smartfona, ale może ktoś po prostu potrzebuje typowo na budowę, więc w takim przypadku jak najbardziej polecam. A tymczasem ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że recenzja wam się podobała i do zobaczenia w kolejnej na smartme.pl. Cześć!